Witam ponownie na kanale Neowrite. Dzisiaj ciutkie nietypowo, ponieważ jak już wspominałem we wcześniejszych moich filmach, mam sporo materiału, który nigdy nie ujrzał światła dziennego. Zacząłem porządkować dyski, odkurzyłem kilka ujęć, które wcześniej wydawały mi się do bani, ale jednak zdecydowałem się, skoro poświęciłem czas, pomyślałem, aby to nagrać, to się z wami tym podzielę. Dzisiaj przekażę wam dość ciekawe miejsce, którym jest Vanishing Lake, co oznacza znikające jezioro. Ujęcia są kręcone w roku 2018 i 2019, a dlaczego? A to za chwilę się dowiecie. Ponadto dorzucę jeszcze dwa miejsca, które znajdują się w Irlandii Północnej i nagrałem je tak przy okazji w 2018 roku. A jest to króciutki materiał, ponieważ zajmie niecałe 3 minutki. No to co? To zaczynamy! To kurna mać. I to jest to właśnie, o czym mówię. Słoneczko, piękna pogoda, zarąbiście. Przyjechałem sobie do takiego zbiornika wodnego, sztuczny zbiornik wodny dla wędkarzy. Nawet jest napisane, że wędkarski park samochodowy jest z przodu. Brama jest co prawda zamknięta, ale tam jest przejście, którym można sobie przejść. Co tam jest? Tam jest tama i taki po prostu sztuczny zbiornik wodny, tak mi się wydaje. Ale nazwy nie wymówię. Altana... Sami spróbujcie. Zatrzymałem się koło kościoła, a dokładnie koło okrągłej wieży, która znajduje się niedaleko Armoy. Muszę wam powiedzieć, że jest tutaj bardzo dużo kościołów, a najfajniejsze są te stare, takie właśnie, które mają historię. Na przykład ta wieża, która znajduje się za mną, którą za chwilę wam pokażę, pochodzi z XI-XII wieku. No i to mnie właśnie kręci. Lubię sobie tak stanąć, pooglądać, poczytać, ponieważ historia jest fajna. Kościoły są zbudowane, najfajniejsze kościoły są zbudowane z kamienia, które są po prostu niektóre naprawdę widowiskowe. Zobaczmy na tablicę. No i ta wieża, jak widzicie, pochodzi z XI-XII wieku, nie będziemy tu dalej się zagłębiać. I później przy niej zbudowano właśnie ten kościół w 1820 roku. About the
Jestem na Pomorzu Irlandii Północnej koło jeziora, które znika. Zaraz dowiecie się więcej. Lecimy. Lough Herima, bo tak nazywa się niewielkie znikające jezioro w Irlandii Północnej, jest położone na wybrzeżu niedaleko miasteczka Ballycastle. Tajemnica znikającego jeziora była omawiana i badana wielokrotnie i po wielu latach naukowcy znaleźli wytłumaczenie. Sekretem znikania Lough Herimy jest fakt, że siedzi ono na nieszczelnym podłożu kredowym, tak zwanym korkiem kredowym. Woda cały czas ma cyrkulację, ale kiedy torf, którego jest tam mnóstwo, zatyka dziurę odpływu, którą zobaczycie na zdjęciach z drona, to woda stoi w miejscu. Kiedy torf zostaje wypłukany, to woda spływa szybko pod ziemią i jezioro znika. Oczywiście znikanie i ponowne napełnianie nie dzieje się zgodnie z jakimś harmonogramem, więc ciężko trafić na jezioro pełne wody lub wtedy, kiedy zniknie. Nikt nie wie, kiedy to następuje. Patrząc na to miejsce bez wody oraz z nią, trudno by było powiedzieć, że patrzysz na to samo miejsce, jeśli nie otaczający go krajobraz. Nic więc dziwnego, że zjawisko to oszukało nawet inżynierów budowlańców, kiedy budowali drogę przecinającą jezioro. Zaprojektowali i zbudowali drogę wtedy, kiedy nie było tam wody. Następnie musieli przebudować drogę, czyli podnieść do wysokości sięgającego maksymalnego poziomu wody. Po obu stronach drogi wzniesiono także kamienny murek. No ale jak, żeby to wyglądało, gdyby miejsce takie jak to nie miało legendy? Jak już wielokrotnie wspominałem w moich filmach, do większości irlandzkich miejscówek są przypisane legendy. Tak też jest i w tym przypadku. Lokalna historia mówi, że w 1898 roku niejaki pułkownik John McNeill w pośpiechu na pociąg do Ballycastle podobno źle ocenił głębokość wód jeziora. Powiedział swojemu woźnicy, aby zaprzągł 2 konie, aby przejechać jezioro. Jednak kiedy już przekraczali jezioro i dotarli do środka, zimna woda połchtała brzuchy koni, co ich wystraszyło. A kiedy woźnica użył bata, konie podniosły się na tylnych kopytach i wywróciły powóz, topiąc pułkownika i jego woźnicę. Lokalna legenda ostrzega odwiedzających to miejsce nocą. Mówi, że w nocy, kiedy jezioro jest pełne, upiorny powóz i jego pasażerowie nawiedzają brzeg jeziora do dzisiaj. A tutaj widzimy, jak jezioro powoli zanika. Jeszcze nie dokładnie, ale zobaczcie, że już wszystko spływa do tej dziury, którą pokazywałem na początku. No właśnie.